Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie uchronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Partnerem odcinka jest firma Elmark Automatyka, autoryzowany dystrybutor profesjonalnych zasilaczy marki Minwell. Witam serdecznie, ja jestem Mateusz, to jest kanał z poradnika elektryka. Jak widzicie, leżą przede mną paski LEDowe, a obok mnie stoją zasilacze, a to znaczy, że będziemy dzisiaj rozmawiać o zasilaniu pasków LEDowych. Jeśli mówimy o zasilaniu pasków LEDowych, no to musimy rozważyć właściwie dwie opcje, dwa sposoby rozprowadzania instalacji pod takie paski. Jednym ze sposobów jest taki system rozproszony, gdzie zasilanie, wychodzimy z zasilaniem z rozdzielnicy napięciem 230 V, doprowadzamy taki przewód do łącznika, z łącznika doprowadzamy przewód do zasilacza, który jest usytuowany gdzieś w pomieszczeniu, w którym będziemy taki pasek instalować. Takie zasilacze montuje się w zabudowach z płyty kartonowo-gipsowej, w szafkach, za szafkami, dosłownie w przeróżnych miejscach i potem z takiego zasilacza doprowadzamy przewód prosto do paska LEDowego. No i to jest taki system rozproszony, ale jest też drugi system, o którym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać i to jest taki system centralny, gdzie wszystkie zasilacze montujemy w rozdzielnicy i potem z rozdzielnicy już po tej stronie wtórnej na tym obniżonym napięciu 12 czy 24 V doprowadzamy przewody prosto do pasków LEDowych. No i o ile ten pierwszy system jest dosyć prosty w wykonaniu i nie jest tam zbyt skomplikowany, właściwie każdy bez problemu go wykona, o tyle już taki system centralny wymaga odpowiedniego doboru zasilaczy, odpowiedniego doboru przekroju przewodów i ogólnie rozplanowania tej instalacji w odpowiedni sposób. No ale taki system też przynosi wiele korzyści, gdyż mamy bezpośredni dostęp do tych zasilaczy w rozdzielnicy, możemy w każdej chwili sprawdzić ich parametry, możemy w każdej chwili je wymienić w razie awarii, nie ma tutaj jakiegoś kłopotu z dostępem do tych zasilaczy, gdzie w systemie rozproszonym niejednokrotnie te zasilacze są gdzieś montowane właśnie w zabudowach i trzeba do nich dojść, rozebrać jakąś lampę w takiej zabudowie, żeby gdzieś rękę wcisnąć i wyciągnąć taki zasilacz. Jest to dosyć problematyczne, natomiast tutaj w rozdzielnicy możemy zamontować jeden większy zasilacz i załatwić tym całą instalację, jeśli chodzi o te paski LEDowe. Firma Elmark, która jest partnerem tego odcinka, a także autoryzowanym dystrybutorem zasilaczy Minwell, przekazała na potrzeby tego materiału kilka takich właśnie zasilaczy. Te zasilacze w ciemno-szarych obudowach powinny być Wam w miarę dobrze znane z moich projektów rozdzielnic automatyki budynkowej, które czasem pokazuję na Facebooku, na Instagramie, prezentuję te projekty i tam właśnie tego typu zasilacze się znajdują. Ja używam ich do zasilania modułów automatyki budynkowej oraz do zasilania pasków LEDowych. Mam też tutaj zasilacze czysto przemysłowe, które stosuje się głównie w przemyśle, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, aby tego typu zasilacze zastosować również w takiej rozdzielnicy automatyki budynkowej do zasilenia pasków LEDowych. Można zastosować jeden taki większy zasilacz o większej mocy i z takiego jednego zasilacza zasilić kilka pomieszczeń, na przykład, gdzie mamy zainstalowane takie paski LEDowe. W tym materiale powiemy sobie właśnie o tym, jak dobierać takie zasilacze, na co zwrócić uwagę, jak zasilać takie paski LEDowe, żeby nie okazało się w przyszłości, że na początku ten pasek LEDowy świeci dobrze, a pod koniec świeci już słabo, że to oświetlenie jest nierównomierne, że tutaj jest mocniejsze, tu jest słabsze. Będziemy właśnie o tym rozmawiać, na co zwrócić uwagę. Porozmawiamy sobie o doborze przewodów, o przekroju tych przewodów, o tym, że no, jeżeli nieodpowiednio dobierzemy przekrój przewodu,
przy konkretnej długości, przy konkretnej mocy, może się okazać, że mamy zbyt duży spadek napięcia i wtedy te paski LEDowe będą świecić słabo albo nawet wcale. Odpowiemy też sobie na pytania, które dostaję często na konsultacjach czy w komentarzach właśnie na temat tego, czy stronę wtórną takiego zasilacza po tej stronie 12 czy 24 V, czy trzeba tą stronę wtórną zabezpieczyć w jakikolwiek sposób, stosować jakieś bezpieczniki. Właśnie opowiemy sobie o tym, co się dzieje przy zwarciu w takim zasilaczu, co się dzieje przy przeciążeniu takiego zasilacza, kiedy zamontujemy za dużo pasków LEDowych. Wszystkie tego typu rzeczy dzisiaj sobie poruszymy, posprawdzamy i zobaczymy, czy jakieś zwarcia, przeciążenia mogą nam takie zasilacze uszkodzić i co się tak naprawdę wtedy dzieje. Także nie przedłużając, lecimy z tematem, zbudujmy sobie układ, a później będziemy omawiać wszystkie różne warianty i testować tego typu rzeczy. Lecimy.
Ok, także układ jest już zbudowany, no i teraz opowiem Wam tradycyjnie, co tutaj powstało, po co, dlaczego, jak to jest wszystko ze sobą połączone i co będziemy tutaj testować. Także zacznijmy od zasilania. Zasilania mamy tutaj dwa. Jedno to jest zasilanie tym czarnym przewodem, to jest zasilanie 230 V i to zasila wszystkie zasilacze połączone tutaj równolegle od tego momentu aż dotąd, ale mamy tutaj jeden rodzynek, jest to zasilacz serii TDR, który jest zasilaczem, który zasilamy napięciem międzyfazowym w zakresie od 380 do 480 V i do tego jest nam potrzebny ten szary przewód. I to jest drugie zasilanie tego układu, osobne zasilanie tylko na zasilacz TDR 240/24. Natomiast wszystkie pozostałe zasilacze, czyli seria NDR oraz seria HDR, są zasilane napięciem 230 V z tego czarnego przewodu. I tak to wygląda. No i zacznijmy od przewodów ochronnych. Przewód ochronny z przewodu zasilającego 230 trafia nam tutaj na złączkę i ze złączki mamy połączenie na zasilacze, ale tylko na te zasilacze NDR oraz TDR, gdyż są to zasilacze w pierwszej klasie ochronności w obudowach metalowych, więc muszą mieć zacisk ochronny. Natomiast zasilacze HDR to są zasilacze w drugiej klasie ochronności, więc nie potrzebują zacisku ochronnego, nie potrzebują przewodu ochronnego, więc ten przewód ochronny jest doprowadzony z tej złączki tutaj na te dwa zasilacze, a tutaj na zasilacz TDR mamy doprowadzony przewód ochronny bezpośrednio z przewodu zasilającego, bo mamy 3 fazy oraz przewód ochronny. Przewód neutralny nie jest tutaj do niczego potrzebny. Teraz omówmy sobie tor neutralny. Przewód neutralny z przewodu tego 230, bo tylko tutaj mamy neutralny, przychodzi nam na tą złączkę i ze złączki mamy połączenie równoległe do wszystkich zasilaczy HDR oraz do zasilaczy NDR. Czyli mamy tutaj połączenie z przewodu, ze złączki na ten zasilacz, potem tu, tutaj, tutaj, tutaj i stąd, tu i stąd, tu i tu się kończy. Także tak wygląda połączenie przewodów neutralnych i na tym to się kończy. Wszystkie przewody są połączone równolegle. Teraz omówmy sobie przewody fazowe. Żyła fazowa z przewodu zasilającego 230 V trafia nam na złączkę i ze złączki mamy połączenie na wyłącznik nadprądowy i potem od tego wyłącznika do kolejnych wyłączników mamy połączenie przewodu fazowego, oczywiście z pominięciem tego wyłącznika, gdyż ten ma niezależne zasilanie trójfazowe do zasilania właśnie TDR 240/24. Natomiast zasilacze HDR oraz NDR są zasilane właśnie tutaj przez te wyłączniki nadprądowe ze sobą połączone. I potem z poszczególnych wyłączników mamy zasilanie poszczególnych zasilaczy. Także każdy zasilacz ma swoje zabezpieczenie. Zrobiłem to po to, żeby móc wyłączać niezależnie wszystkie zasilacze bez odpinania przewodów, czyli jeśli będę chciał testować ten zasilacz, to ten wyłącznik nadprądowy będzie włączony, natomiast pozostałe będą wyłączone. I tak dla pozostałych zasilaczy. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy będę testował równoległe połączenie dwóch zasilaczy, czy można tak zrobić, czy nie można, jak one się zachowują, jak się rozkładają prądy na dwóch zasilaczach równolegle połączonych. Będziemy sobie to testować. Dopiero wtedy będę włączał dwa zasilacze równolegle, natomiast w pozostałych przypadkach będziemy testować te zasilacze pojedynczo. Dlatego każdy ma swój wyłącznik, żeby można było je niezależnie wysterować i niezależnie uruchamiać. No i krótko na temat zasilania TDR 240. Mamy 3 żyły fazowe L1, L2, L3 przez wyłącznik nadprądowy i zasilamy tutaj na zaciski L1, L2, L3. I to jest właściwie wszystko. Tutaj nie ma żadnych innych układów. Nie jest on nigdzie tutaj połączony w żaden sposób z pozostałymi zasilaczami po stronie pierwotnej. Teraz omówmy sobie stronę wtórną, czyli tą stronę 24 V, tą, która nas najbardziej interesuje, tą, która ma najwięcej tutaj połączeń i tą właściwie, którą dzisiaj się zajmujemy. Zacznijmy od tego zasilacza. Jak widzimy, jest to jedyny zasilacz, który nie jest równolegle połączony z pozostałymi zasilaczami, a to dlatego, że jest to zasilacz, z którego nie będziemy zasilać pasków LEDowych, tylko będziemy z niego zasilać cewki przekaźników, tutaj tych, które będą sterować
sterowały naszymi 4 obwodami. Ten zasilacz jest świetnym rozwiązaniem do tego typu właśnie przekaźników, gdyż przy 24 V jego maksymalny prąd to jest 630 mA, a taka cewka takiego przekaźnika potrzebuje 22 mA. Więc tak naprawdę bez zbędnego jakiegoś niepotrzebnego przeciążania tego zasilacza, myślę, że około 20-25 takich przekaźników możemy zasilić z takiego jednomodułowego zasilacza. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Możemy wykorzystać właśnie taki zasilacz. To jest HDR 1524, czyli jak sama nazwa wskazuje, zasilacz o mocy 15 W na napięciu 24 V i ten zasilacz świetnie się nadaje właśnie do tego typu rozwiązań i ja go właśnie tutaj do tego wykorzystałem, dlatego te dwa przewody, czerwony plus i czarny minus, wędrują tutaj na ten blok zasilający, czerwony, czarny tutaj, ten z lewej strony, bo ten z prawej strony to jest już tor zasilający paski LEDowe, ale o tym za chwilę. Najpierw omawiamy sobie ten z lewej strony, czyli czerwony plus, czarny minus. I teraz czerwony przewód z zasilacza HDR 1524, czyli z tego małego zasilacza, przychodzi nam tutaj na ten czerwony blok i z niego 4 przewody wędrują nam do poszczególnych łączników. Są to łączniki pojedyncze, jednobiegunowe, zwykłe łączniki, czyli takie włącz-wyłącz, bistabilne, można powiedzieć. I potem z każdego powrotny przewód trafia na poszczególne cewki przekaźników, tutaj na zaciski A1 w tym miejscu, więc tak to wygląda, czyli z tego do łączników i powrót na poszczególne cewki. I tak to wygląda, także pierwsza cewka to jest ten łącznik, dwójka to jest ten, trójka to jest ten, czwórka to jest ten. I na tym tak naprawdę ten tor plus kończy się, jeśli chodzi o te cewki. Natomiast minus z zasilacza tego HDR 1524 trafia nam na ten blok czarny tutaj z lewej strony i z tego bloku 4 przewody bezpośrednio na zaciski A2 cewek przekaźników trafiają nam tutaj. I tak to wygląda i w ten sposób przekaźniki są sterowane i uruchamiają nam, łączą nam tory już te zasilające bezpośrednio paski LEDowe. Ok, no i to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o właśnie uruchamianie tych pasków LEDowych z zastosowaniem zasilacza HDR 1524. Teraz omówmy sobie tory zasilające paski LEDowe. Zaczynamy od zasilacza HDR 6024, z tego zasilacza przechodzimy na zasilacz 100W, z niego mamy dwa zasilacze HDR 15024, czyli 150W i potem stąd przechodzimy tymi przewodami czerwonym i czarnym, czyli plus minus, przechodzimy tutaj na te bloki znajdujące się tutaj po prawej stronie, czerwony i czarny. Tak jak mówiłem, po lewej stronie mamy cewki, po prawej mamy paski. I to są te, i potem do tych bloków także osobno jest doprowadzone równolegle połączone zasilanie z tych zasilaczy NDR oraz TDR i w ten sposób jest to doprowadzone też tutaj, czyli łącznie wszystko jest to razem spięte w tych dwóch blokach, czerwonym i czarnym, czerwony plus, czarny minus. No i teraz z tych dwóch bloków zacznijmy od tego czerwonego, czyli plusa. Plus trafia nam tutaj na te przekaźniki, na zaciski numer 11 tych przekaźników i potem po oczywiście wysterowaniu z tych łączników, tych cewek, no to przekaźnik zwiera nam do zacisku 14, każdy przekaźnik zwiera nam tutaj do zacisku 14 i potem z zacisku 14 trafiamy na złączki, a ze złączek wychodzimy już prosto na paski LEDowe, czyli plusik trafia nam tutaj na poszczególne paski. Każdy przekaźnik odpowiada jednemu obwodowi, jednemu paskowi. Tak to jest skonstruowane. Natomiast minus z tego bloku czarnego bezpośrednio trafia nam tutaj na te złączki, oczywiście z pominięciem tych przekaźników, bo one tylko zwierają nam tory plusowe. Natomiast minus trafia nam tutaj i z tych złączek minusy trafiają nam prosto na paski LEDowe. No i tak to wygląda, tak to zostało zbudowane.
Omówiliśmy sobie układ, jak jest zbudowany, więc teraz pozostaje nam sprawdzić, czy ten układ w ogóle działa. Więc w tym celu uruchomimy sobie przede wszystkim ten pierwszy zasilacz. Widzimy, dioda zaświeciła się. Jest to zasilacz, jak wiemy, który zasila cewki przekaźników, więc sprawdźmy, czy te cewki działają. Pierwszy, widzimy, dioda się zaświeciła. Drugi, dioda się zaświeciła. Trzeci, dioda się zaświeciła. Czwarty, dioda się zaświeciła. Paski się nie uruchomiły, dlatego że wszystkie zasilacze, które są odpowiedzialne za zasilanie pasków, są wyłączone. Mamy wyłączone wyłączniki nadprądowe, więc żaden pasek się nie zaświeci. Zostawmy sobie jeden pasek włączony, powiedzmy, że będzie to ten drugi. Drugi przekaźnik, widzimy, jest włączony i uruchamiamy po kolei wszystkie zasilacze. 60W jako pierwszy, 100W działa, 150W działa, drugi 150W też działa. Teraz mamy NDR 240, widzimy, działa. Teraz mamy NDR 480, działa i ostatni trójfazowy TDR 240. Widzimy, że działa. Także wszystkie zasilacze działają, uruchamialiśmy je kolejno, także wszystko tutaj działa. Teraz możemy uruchomić sobie ten największy zasilacz. Tutaj nie ma mowy o żadnym przeciążeniu, gdyż jest to zasilacz 480 W, a jeden taki pasek ma 65 W, więc razem tych watów mają 260, więc tutaj spokojnie ten zasilacz nie będzie przeciążony i możemy sobie tutaj sprawdzić pozostałe paski. Widzimy, że wszystko działa nam prawidłowo, czyli uruchomienie łącznika, uruchamia przekaźnik, przekaźnik zwiera zaciski 11-14 i zasila nam paski LEDowe. Także wszystko działa jak należy, więc widzimy tutaj, że jest wszystko w porządku. Jak widzimy, po uruchomieniu zasilacza zaświeciły się diody na pozostałych zasilaczach, chociaż one są wyłączone. No jest to oczywiste, bo mamy połączenie równoległe tych zasilaczy po stronie wtórnej, więc napięcie z tego zasilacza trafia również na te pozostałe zasilacze i jakieś tam diody mogą się tutaj na nich świecić, natomiast tutaj nie wpływa to na nic, kiedy te pozostałe są wyłączone. Więc teraz wyłączymy zasilanie i możemy zaobserwować, że diody jeszcze przez chwilę się świecą, ale gdy już kondensatory się rozładują, diody na wszystkich zasilaczach zgasną. Świeci się tylko ta, gdyż ta ma zasilanie z tego wyłącznika i, tak jak mówiłem, odpowiada za sterowanie przekaźnikami. Wszystkie zasilacze Minwell posiadają regulację napięcia wyjściowego. I tak zasilacze HDR posiadają regulację od 21,6 do 29 V. Także dosyć szeroki zakres regulacji. Natomiast zarówno zasilacze serii NDR, jak i zasilacz TDR posiadają regulację tego napięcia od 24 do 28 V. Także tutaj jest ta regulacja jest już troszkę mniejsza i za chwilę powiemy sobie, do czego nam to się może przydać. Najpierw sprawdźmy sobie, czy faktycznie to napięcie jest regulowane w ten sposób. Podłączymy sobie woltomierz. Tutaj w te zaciski, które mamy wolne w tych blokach, w tym miejscu i w tym miejscu. OK, woltomierz jest podłączony. Uruchomimy sobie go, OK. No i teraz na przykład, dajmy na to tutaj, na tym zasilaczu możemy sprawdzić napięcie. Widzimy, teraz jest ustawione na, czy to widać, muszę ustawić tak, żeby się nie odbijało światło. O, teraz jest dobrze. I możemy teraz regulować i widzimy, że tutaj faktycznie na minimalnych ustawieniach mamy teraz i możemy regulować to napięcie, je podwyższać. Podwyższamy to napięcie. Na razie paski są wyłączone. Widzimy, to jest aż do 30 V. Także ten zakres nawet jest dużo większy niż jest to określone na tabliczce znamionowej tego zasilacza. Teraz uruchomimy sobie pasek i zobaczmy, jak to wpływa na... widzimy, jak to wpływa na pasek.
LEDowy i widzimy, że przy napięciu około 20, przy napięciu 19 V widzimy, pasek już właściwie nie świeci, tak ledwo jest to nawet zauważalne. O, tutaj tak to wygląda z perspektywy, a przy napięciu nominalnym, takim prawidłowym, mamy tam 24 V. W ten sposób tutaj bardzo czuły ten potencjometr jest i tutaj mamy prawie 24 V. Teraz jest napięcie nominalne. Musimy wyregulować wszystkie zasilacze, tak żeby wszędzie mieć mniej więcej takie napięcie. A few moments later. Ok, także napięcie na wszystkich zasilaczach jest już w okolicach 24 V. Sprawdźmy sobie. Pierwszy zasilacz, tu mamy 24,14. Drugi zasilacz 24,10. Trzeci zasilacz, tutaj mamy 23,94. Czwarty 23,98. Teraz NDR. Pierwszy NDR mamy 23,91. Tutaj mamy 23,95 i tutaj mamy 23,95 także. Także na wszystkich zasilaczach mamy mniej więcej 24 V. Jest bardzo trudno na tych potencjometrach ustawić dokładną wartość. Jest to do zrobienia, ale myślę, że nie ma to w tym momencie, na tym etapie testów nie ma to znaczenia. Także jak już mamy ustawione wszędzie prawidłowe napięcie zasilania, no to teraz będziemy sprawdzać, jaki jest faktyczny spadek napięcia na jednym takim 5-metrowym pasku zasilanym napięciem 24 V. Także przypominam, że jeden taki pasek ma 65 W mocy, to wychodzi 13 W na metr takiego paska, więc będziemy sobie sprawdzać na przykład na tym drugim pasku, jaki jest spadek napięcia. Więc musimy podłączyć drugi woltomierz. Dobra, położymy go sobie tutaj. Tak, teraz widać fajnie. I pierwsze co, to sprawdzimy, czy mamy te same wskazania na obu miernikach. Tu mamy 23,98. Sprawdźmy, co tutaj nam pokaże w tym miejscu. No widzimy, mamy 23,9, tutaj mamy 23,98, także wskazanie jest prawidłowe. I teraz podłączymy sobie ten miernik pod jeden z pasków. Powiedzmy, że tutaj, bo ten drugi cały czas testujemy na tym drugim, więc tutaj na drugi sobie podłączymy. Ok. Dobra, jesteśmy na drugim pasku i włączamy. Ok, no i widzimy, tutaj mamy 21,8, tutaj mamy 23,94, co nam daje spadek napięcia rzędu 8,9%. Także dopuszczalny spadek napięcia dla 24 V to jest takie 10%. No to jest jeszcze w granicach tolerancji, natomiast większy spadek napięcia będzie już wyraźnie widoczny. Teraz co należy zrobić, żeby zniwelować taki właśnie efekt spadku napięcia na samym pasku? Wystarczy, że zamkniemy początek i koniec paska w zamknięty pierścień, można powiedzieć. Czyli jeżeli układamy taki pasek LEDowy od jakiegoś miejsca, do którego przychodzi przewód z rozdzielnicy i ten przewód i ten pasek LEDowy zamyka się z powrotem w tym samym miejscu, to wystarczy, że zewrzemy te dwa końce tych pasków. Zaraz sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Wyłączymy zasilanie. Ok, pasek zamknęliśmy w pierścień. Ja go tutaj jeszcze dodatkowo rozwinąłem z tej rolki, żeby złapać środek jego i móc zmierzyć spadek napięcia na środku tego paska, czyli na długości około 2,5 metra. No bo tam będzie największy spadek napięcia na takim pasku. Oczywiście nie mogę go długo mieć włączony, bo on tak zamknięty w pierścień, zwinięty w rolkę się będzie bardzo nagrzewał, więc szybko zmierzymy sobie ten spadek napięcia tu w połowie, ale myślę, że spokojnie zdążymy zmierzyć mu tutaj napięcie w tym miejscu, więc to będzie tutaj. Ja sobie to już od razu przyłożę.
I tak, o, dokładnie, tu przylega. I teraz możemy uruchomić obwód i zobaczymy, jaki mamy spadek napięcia tutaj. O, widzimy 24,2, 23,4. Także spadek napięcia rzędu 0,8 V, więc no około 3%, 3 z hakiem, także bardzo mały spadek napięcia mamy, gdy zamkniemy właśnie taki pasek w taką zamkniętą pętlę. Dobra, wyłączymy, ok. No ale teraz, dobra, powiecie, że no w porządku, ale co w sytuacji, gdy mamy na przykład pasek, który nie zamyka się w pętlę, czyli zaczyna się w jakimś miejscu i kończy się gdzieś na przykład 5 metrów dalej. Podświetlamy jakiś taki ciąg. To jest właśnie taka sytuacja, gdzie już na etapie instalacji dobrze byłoby wiedzieć o takich rzeczach i wtedy robimy połączenie przewodem, więc sprawdźmy sobie, gdy na przykład odłączymy sobie teraz ten jeden koniec tego paska. Ok, zakładamy złączkę. No i bierzemy 5 metrów przewodu. Tutaj mamy 5 metrów przewodu. Tu jest akurat 2 razy 1,5 mm kwadratowego. Ok, i początek. I wygląda to w ten sposób. Troszkę tutaj się nam zrobił bałagan, ale tutaj mamy 5 metrów przewodu, czyli doprowadzamy pasek, doprowadzamy zasilanie paska w to miejsce startowe, że tak powiem, i potem stąd wychodzi pasek, leci tam do końca, tam gdzie ma być, i potem z tamtego końca musimy doprowadzić przewód z powrotem w to miejsce startowe, żeby zasilić ten pasek dwustronnie. Na przewodzie 5-metrowym będzie minimalny spadek napięcia, na pewno nie będzie takiego dużego spadku napięcia jak na samym pasku, więc na etapie układania instalacji dobrze byłoby już w tym momencie na początek i na koniec doprowadzić przewód zasilający, żeby potem właśnie takim paskiem móc to zamknąć. No chyba że później na etapie układania samego paska będzie możliwość gdzieś ten przewód ukryć w zabudowie, ale myślę, że dużo lepiej byłoby zrobić to już na etapie rozprowadzania instalacji. Także teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda ten spadek napięcia w takiej sytuacji. Uruchomimy sobie to. Ten nie powinien. O, przypadkiem musiałem włączyć. Dobra, mamy teraz tylko ten pasek i teraz zobaczymy, jakie jest napięcie na wejściu. Zróbmy to szybko, bo się pasek grzeje. Mamy 24,1. Zobaczmy tutaj na końcu paska spadek napięcia na samym przewodzie. Widzimy, mamy 23,9, także znikomy spadek napięcia jest na tych 5 metrach przewodu, więc teraz tutaj w miejscu, gdzie mamy, zobaczmy, mamy 23,2 V. Także minimalny spadek napięcia porównywalny z tym, który mieliśmy, gdy zamknęliśmy cały pasek w pierścień, więc widzimy tutaj, że dołożenie takiego przewodu znacznie nam poprawia jakość świecenia się tego paska. Świeci on równomiernie na całej swojej długości i wtedy nie mamy takiego brzydkiego efektu, że w jednym miejscu świeci on ładnie, a w innym miejscu świeci już słabo. Kolejnym testem, jaki sobie przeprowadzimy, będzie test spadku napięcia na przewodach zasilających paski, czyli od rozdzielnicy do pasku, i w tym celu wstawimy sobie tutaj 20 metrów przewodu 2 razy 2,5. Tutaj będziemy mieli 20 metrów przewodu 2 razy 1,5 i tutaj 20 metrów przewodu 2 razy 0,75, bo i takie przewody zdarzają się przy instalacjach właśnie tych na 24 V. Także to zaraz sobie sprawdzimy. Także ja teraz muszę tutaj podłączyć 20-metrowe odcinki przewodów na tych 3 paskach. Także jak widzicie, dołożyłem tutaj pomiędzy zacisk ten zasilający a pasek LEDowy, tutaj dołożyłem przewód 2,5 kwadrat, 1,5 mm kwadratowego oraz 0,75 mm kwadratowego. No i teraz uruchomimy sobie te wszystkie paski i sprawdzimy, jakie są spadki napięcia na początkach i na końcach tych pasków przy takich 3 różnych przewodach zasilających. Przypominam, że wszystkie 3 paski są jednakowe, są tej samej długości, tej samej mocy,
Przewody zasilające tutaj mniej więcej są też tej samej długości, tam się różnią dosłownie kilkoma centymetrami, także tutaj nie ma to kompletnie żadnego wpływu. No i teraz uruchomimy sobie wszystkie 3 paski. W tym celu włączymy ten duży zasilacz NDR 480. Akurat tutaj, dobra, i włączymy sobie pierwszy, drugi i trzeci pasek. 4 pozostanie wyłączony. Ok, widzimy, że mniej więcej świecą one podobnie. Za napięcie na zasilaniu mamy 23,87 V, więc sprawdźmy sobie, jakie mamy napięcie na tutaj przy paskach. Zaczniemy od tego przewodu 2,5. Także przykładamy sobie tutaj. Mamy tutaj 23,3 V, także mamy około 0,5 V spadku napięcia na tym odcinku. Sprawdźmy sobie tutaj. Teraz przewód 1,5 mm². Zobaczmy, tu już mamy 23,1, czyli mamy około 0,7 V spadku napięcia. Natomiast na przewodzie 0,75 tutaj sprawdzimy sobie. Tu mamy tak i tak. A tutaj mamy 22,7. Także nie ma tragedii. Jeżeli zasilamy taki jeden pasek LEDowy 5-metrowy, no to właściwie wszystkie wyniki są w normie. Także jak widzimy, na wszystkich 3 paskach, niezależnie od przewodu zasilającego, spadki napięcia są w takich dopuszczalnych widełkach, bo do 22 V jest taki spadek dopuszczalny na takim pasku. No i tutaj z pomocą przyjdzie nam na pewno tutaj regulacja tego napięcia na wyjściu zasilacza. Widzimy, mamy 22,6 V, więc możemy sobie delikatnie podnieść to napięcie na zasilaczu. Widzimy, paski się rozjaśniły i teraz mamy 24 V tutaj, ale z kolei na tym pasku tutaj mamy już za duże napięcie na wejściu, więc wypadałoby, mamy tutaj 25 V, jak widać, także wyłączymy sobie te 2 paski i tutaj widzimy, że spokojnie możemy takie napięcie utrzymać, bo napięcie na zasilaczu też mamy 26 V tutaj, więc mieścimy się w zakresie. Jak wiemy, tutaj NDR wcześniej sprawdzaliśmy, mają od 24 do 28, także spokojnie on może pracować sobie na takim napięciu. Taki zakres tutaj jest, więc tutaj sobie podwyższymy napięcie, dzięki temu na pasku mamy napięcie 24 V i jest to bardzo fajne rozwiązanie z regulacją tego napięcia wyjściowego. Także sprawdziliśmy sobie już sytuację, w której mamy zasilanie przewodem 2,5, 1,5 oraz 0,75 mm² i zasilamy pojedyncze paski 5-metrowe o mocy 65 W i tutaj widzimy, że wszystko jest ok. Przy pomocy regulacji napięcia wyjściowego na zasilaczach jesteśmy w stanie ustawić odpowiednie parametry, dzięki temu tutaj na paskach mamy odpowiednie napięcie i wszystko jest ok, niezależnie od tego, jaki przewód zasilający doprowadzimy. Ale co w sytuacji, gdy mamy dłuższy odcinek, mamy więcej tych pasków, bo na przykład mamy salon ma 25 m², powiedzmy jest 5 na 5 metrów i dookoła mamy pasek LEDowy, czyli łącznie będziemy mieli 20 metrów paska, więc 4 takie paski łączymy ze sobą, po prostu końce tych pasków ze sobą i doprowadzamy zasilanie tylko jednostronnie na początek pierwszego paska, czyli mamy tutaj zasilanie doprowadzone na 2,5, potem 2,5 trafia nam tutaj i ja już tutaj połączyłem kolejne paski ze sobą, koniec paska z początkiem tego paska, tutaj koniec tego paska z początkiem tego i tak samo koniec tego paska z początkiem tego tutaj odwiniętego i tutaj się kończy. Zobaczmy, jak sytuacja będzie wyglądała teraz. Oczywiście odpalamy ten największy zasilacz, bo to jest zasilacz, który nam tu spokojnie te wszystkie paski uciągnie i uruchamiamy pierwszy obwód, bo tutaj pod pierwszy obwód mamy podłączony przewód 2,5, więc sprawdźmy, jak to wygląda. Napięcie od razu zmniejszymy, bo mieliśmy tutaj ustawione większe napięcie, zmniejszymy je do poziomu 24 V, powiedzmy. Mamy takie 24 V, niecałe, prawie idealnie i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy, jak świeci końcowy pasek ostatni. Widzimy, światło jest takie
te diody ledwo, tu będzie widać dokładnie, widzimy, ten pasek ledwo świeci. Dlaczego? No bo mamy duży spadek napięcia, bo mamy dużą moc. Zobaczmy, jakie mamy napięcie tutaj na początku obwodu paska. Zobaczmy, mamy 23,9 V tutaj, a na końcu, tutaj gdzie ten pasek prawie nam już nie świeci, zobaczmy, tutaj mamy 20,3 V, czyli na tych 4 paskach mamy spadek napięcia 4 V, no to jest niedopuszczalny spadek napięcia, zresztą efekt jest jaki jest, no niestety tak to będzie wyglądało. A zobaczmy, jak sytuacja będzie wyglądała dla przewodu 0,75. Przepnijmy te paski. Jak to wygląda przy przewodzie 0,75? Także uruchomimy sobie zasilacz. I widzimy, że sytuacja wygląda prawie identycznie. Zobaczmy jako porównanie tych pasków, jak świeci pierwszy pasek, to jest drugi, trzeci, a to jest czwarty. Widzimy, że sytuacja wygląda tragicznie i teraz na wejściu, na początku tego obwodu, tutaj mamy początek 0,75 przewód. Na wejściu widzicie, mamy 22,6 V, czyli na samym przewodzie. Tutaj mamy 24, tu mamy 22,6. Na samym przewodzie już mamy 1,4 V spadku napięcia. Natomiast na końcu tutaj mamy, zobaczmy, na końcu mamy 20,3 V. Także podobnie jest jak przy przewodzie 2,5 na samym końcu ten spadek napięcia, ale tutaj na początku mamy dużo większy spadek napięcia i wtedy musimy podregulować. Zobaczmy, czy jeżeli wyregulujemy zasilacz na maksymalne 28 V, bo NDR ma maksymalnie 28 V, jesteśmy tutaj prawie pod kreską, to na końcu mamy nadal 20,4 V, zobaczmy, a na początku tutaj będziemy pewnie mieli więcej niż powinniśmy mieć. Sprawdzimy. Mamy 25 V, czyli mamy o 1 V za dużo, więc też tak nie możemy wysterować, więc tutaj w tej sytuacji, nawet mając do dyspozycji regulację tego napięcia, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo nie możemy na pierwszy pasek podać takiego dużego napięcia, pomimo tego, że kolejne paski będą miały już optymalne napięcie, to ostatnie będą miały za niskie, także nie jesteśmy w stanie w tej sytuacji, jeśli nie mamy odpowiednio rozprowadzonych przewodów, nie jesteśmy w stanie zrobić kompletnie nic w tej sytuacji bez odpowiednio rozprowadzonych przewodów. Także na etapie wykonywania instalacji rozprowadzenie przewodów pod taką instalację jest kluczowe, bo wtedy w takiej sytuacji, kiedy mamy na przykład 4 paski, to najlepiej jest doprowadzić zasilanie przewodem na początek każdego paska i zasilać tutaj razem, oprócz tego, że paski ze sobą będą połączone, to jeszcze doprowadzamy przewody na łączeniach każdego paska i na końcu całego tego obwodu zamykamy to wszystko razem. Dzięki temu będziemy mieli równomiernie rozłożone napięcie na wszystkich paskach i wszystko będzie nam tutaj działało prawidłowo. Także jeżeli jesteśmy w stanie doprowadzić te 24 V na początek całego obwodu, to z tego miejsca możemy rozprowadzić sobie przewody do początków każdego kolejnego paska, który będziemy w tym całym ciągu dokładać. Także omówiliśmy sobie już spadki napięć na przewodach zasilających, na paskach LEDowych, w różnych konfiguracjach, ale tak naprawdę jest to tylko namiastka tego, co możemy spotkać na budowach, bo tak może być tych konfiguracji tak naprawdę dziesiątki, jak nie setki, i nie jesteśmy w stanie nawet części z tych konfiguracji różnych sobie tutaj przeprowadzić tych symulacji. Natomiast po prostu musimy kierować się jedną zasadą, że gdy planujemy instalację pod paski LEDowe, to musimy wiedzieć, jak daleko te paski będą od rozdzielnicy, jakiej będą mocy, jakiej długości, i musimy odpowiednio rozprowadzić tę instalację i dobrać odpowiednie przekroje, a żeby to zrobić, to musimy obliczyć sobie spodziewany spadek napięcia. Do obliczenia takiego spadku korzysta się z dostępnych wzorów, które wyglądają mniej więcej tak,
ale przecież żyjemy w XXI wieku i nie musimy sobie utrudniać, wystarczy w wyszukiwarce wpisać kalkulator spadku napięcia, wyszukać kalkulator, który nam odpowiada i obliczyć sobie, jaki spadek napięcia będziemy mieli w naszym obwodzie, który sobie planujemy, i tam możemy przeprowadzić sobie obliczenia spadku napięcia dla naszego obwodu i wtedy będziemy wiedzieć, jaki zastosować przekrój przewodu, żeby przy uruchamianiu tych pasków LEDowych nie okazało się, że po prostu nie świecą one tak, jakbyśmy tego chcieli. Także ten temat możemy zamknąć i przejdziemy do dalszej części, mianowicie do tego, jak dobierać takie zasilacze. Także dobierając taki zasilacz, kierujemy się tymi podstawowymi parametrami, jakimi jest moc czy napięcie, czyli wiadomo, że jeśli mamy paski LEDowe na 24 V, no to zasilacz również musimy mieć na 24 V. Tak samo wiemy też, że jeżeli paski LEDowe mają łącznie moc 160 W, no to nie możemy wziąć zasilacza o mocy 100 W na przykład, no bo taki zasilacz nie jest nam w stanie uciągnąć takich pasków o takiej mocy. Także to jest oczywista rzecz, że zasilacz musi być większej mocy niż zasilane paski. Natomiast nie może być też takiej sytuacji, że zasilacz jest przewymiarowany, czyli jest za duży w stosunku do obciążenia, które zasila. Już tłumaczę, o co chodzi. Jednym z podstawowych parametrów zasilaczy jest ich sprawność. Sprawność jest to parametr wyrażany w procentach i oznacza, ile procent mocy pobranej przez zasilacz jest wykorzystywanej do zasilenia odbiornika. Natomiast pozostała moc, która nie jest wykorzystana do zasilania odbiornika, są to tak zwane straty mocy, za które płacimy, ale tak naprawdę nie są one wykorzystywane do zasilania odbiornika. I tutaj zasilacze Meanwell, te, które tutaj widzimy, mają sprawność w zakresach od 80 do nawet 93% i ta sprawność jest oczywiście uzależniona od mocy, jak i napięcia takiego zasilacza. Im większa moc, im wyższe napięcie, tym większa sprawność jest takiego zasilacza. Natomiast ogólnie dążymy do tego, żeby sprawność zasilaczy była powyżej 80% i wtedy powinno być wszystko w porządku. Natomiast ten parametr nie jest stały. Ten parametr jest również uzależniony od obciążenia na danym zasilaczu, więc zasilacz obciążony na przykład do 80%, 90% będzie miał tą sprawność wysoką, natomiast zasilacz obciążony w zakresie tam do 30%, 40% będzie miał sprawność dużo niższą. I tutaj właśnie musimy dążyć do tego, żeby taki zasilacz był obciążony gdzieś w zakresie od 60 do maksymalnie 90%. Wtedy mamy takie najkorzystniejsze warunki pracy dla tego zasilacza i ta sprawność jest na odpowiednim poziomie. Dla dociekliwych dodam, że producent Meanwell udostępnia raporty z testów swoich zasilaczy. Możemy je znaleźć w specyfikacji. Mamy tu zakładkę raporty i w tej zakładce widzimy sprawozdania z wielu testów, jakim poddawane są zasilacze. Różne wykresy, no i między innymi jest też wykres sprawności takiego zasilacza w zależności od obciążenia. Oprócz tego możemy znaleźć wiele innych testów, jak na przykład zakres regulacji napięcia, pobór prądu bez obciążenia, czy też poziomy aktywacji zabezpieczeń. Także dla osób szukających dokładniejszych informacji takie raporty na pewno okażą się przydatne. Na wstępie filmu wspominałem, że będziemy testować jeszcze te zasilacze pod kątem przeciążenia oraz pod kątem zwarcia, a także będziemy sprawdzać, jak to wygląda, gdy zasilacze połączymy równolegle. No i teraz przyszedł czas jeszcze na te ostatnie testy, które będziemy przeprowadzać, więc zaczniemy od testu przeciążenia i w tym celu uruchomimy sobie najmniejszy z zasilaczy tutaj, które mamy, no nie licząc tego pierwszego, który wykorzystujemy do cewek, natomiast ten tutaj najmniejszy to jest zasilacz HDR 60-24 i zobaczmy, jak to wygląda przy takim przeciążeniu. W tym celu zapniemy sobie amperomierz tutaj na tej linii, w tym miejscu będzie odpowiednio. Sprawdzę tylko, czy
to wskazanie jest widoczne. O, tak będzie idealnie. Teraz możecie to zaobserwować i będziemy sprawdzać, jak wygląda obciążenie. Zasilacz HDR 6024 ma obciążalność po stronie wtórnej 2,5 A. Także zobaczymy, jak to wygląda, gdy przekroczymy ten prąd znamionowy tego zasilacza i sprawdźmy. Tu już mamy 2,56, także już jesteśmy na granicy. Widzimy, pasek świeci, jest wszystko w porządku. Widzimy uruchomienie drugiego paska. Nie wiem, czy to widać, ale powoduje słabsze świecenie już tego pierwszego paska, ale prąd mamy na poziomie 3 A. Dokładamy kolejny pasek, widzimy, prąd się nie zmienił. Nadal mamy 3 A, ale pozostałe paski lekko przygasają i kolejny, widzimy, mamy nadal 3 A. I widzimy, że zasilacz nie pozwoli przekroczyć tego prądu no o więcej niż tutaj jest akurat pół ampera. 2,5 A jest ten prąd maksymalny, który jest tutaj podany, natomiast no maksymalnie widzimy, że przy przeciążeniu osiągamy poziom 3 A i nie jesteśmy w stanie osiągnąć większego prądu, gdyż te zasilacze Meanwell posiadają, wszystkie zasilacze Meanwell posiadają ograniczniki prądowe, więc w przypadku przeciążenia po prostu nie popłynie większy prąd, paski świecą słabiej i nie jesteśmy w stanie jakoś znacznie przeciążyć tego zasilacza. Różne testy pokazały, że zasilacz jest w stanie przez kilka godzin w takim przeciążeniu trwać i tak naprawdę nic się z nim takiego nie dzieje, więc widzimy, że tutaj nie grozi nam jakieś przeciążenie, nawet gdyby przez kilka godzin takie paski miały się świecić i taki zasilacz miałby być przeciążony. Także ten test zasilacze Meanwell zdają wzorowo według mnie, w mojej ocenie, więc tutaj myślę, że przeciążeniem nie musimy się w ogóle martwić. No i kolejny test, czyli test zwarcia. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Ja tu sobie odpiąłem ten pasek, zostawiłem sobie tutaj wolne te przewody i teraz uruchomimy sobie na przykład nasz obwód, uruchomimy sobie paski i zobaczmy, co się wydarzy, gdy zrobimy zwarcie. Widzimy, zrobiliśmy zwarcie, paski zgasły, puściliśmy zwarcie, usunięte paski uruchomiły się z powrotem. Robimy zwarcie, widzimy prąd, widzimy na amperomierzu, że nie płynie jakiś duży prąd, po prostu przekaźnik, który jest w zasilaczu, po wykryciu zwarcia rozłącza nam ten obwód i zasilacz nie podaje napięcia, dopóki trwa stan takiego zwarcia. Wystarczy, że przerwiemy zwarcie i za chwilę z powrotem uruchamia się zasilanie. Także tak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja ze zwarciem dla zasilaczy NDR. Tutaj sobie zapniemy mierniczek. Dobra, wskazanie jest widoczne. O, teraz jest lepiej. Dobra, i uruchamiamy zasilacz NDR 480. O, widzimy. O, wszystkie paski świecą. Mamy 8 amperów i robimy zwarcie. Widzimy? Puszczamy i dalej zasilacz się uruchamia. Robimy zwarcie i dalej się uruchamia. A teraz przytrzymajmy dłużej. Mamy 23 ampery. O, tam cyknął jakiś przekaźnik w środku. O, i widzimy, teraz już nie płynie taki duży prąd i zasilacz nie uruchamia się ponownie, więc wyłączymy go z zasilania. Poczekajmy chwilę. Włączymy go, o, i widzimy, że sytuacja wróciła do normy. Wszystko jest w porządku, czyli tak to zadziałało. Teraz sprawdźmy, jak sytuacja będzie wyglądała dla zasilacza TDR, tego zasilanego trójfazowo. Także włączamy go, widzimy, wszystko działa. Robimy zwarcie, zasilacz piszczy. Ten akurat wydaje taki pisk. Widzimy, jak to wygląda. A teraz przytrzymajmy dłużej. Teraz przerywa. Mamy taki przerywany pisk. O, i widzimy, że nadal działa.
ale jak puścimy tylko, sytuacja wraca do normy, także tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzyło. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zwarcie. To wszystko, co mówiłem przed chwilą, możecie znaleźć również na stronie Elmark Automatyka w specyfikacji zasilacza. Otwieramy sobie specyfikację, no i widzimy tutaj w tej tabelce coś takiego jak Protection Overload i tutaj właśnie jest taki opis, jak działa zasilacz właśnie podczas przeciążenia czy podczas zwarcia i co się potem dzieje. I tu jest właśnie napisane, o tutaj powiększę to trochę, żeby było lepiej widać, recovers automatically after fault condition is removed, czyli że zasilacz podnosi się automatycznie w momencie, kiedy zostanie usunięta awaria. Także tak to działa na przykład zasilacz HDR 15024, o którym mówiliśmy w pierwszej kolejności. Zobaczmy, co jest napisane w pozostałych specyfikacjach. Dla zasilacza NDR 240 tutaj mamy Protection Overload i mamy właśnie napisane tak samo recovers automatically after fault condition is removed, czyli również jest informacja, że podnosi się on automatycznie, no czyli taka sama informacja jak przy HDR, ale tutaj widzieliśmy, że przy dłuższym zwarciu trzeba było go po prostu zresetować. Tu jest napisane właściwie przy overvoltage, czyli przy przepięciu, jest napisane, że repower on to recover, czyli w momencie, żeby przywrócić jego prawidłowe działanie, trzeba po prostu odciąć mu zasilanie i potem je przywrócić, także tak to wygląda, jeśli chodzi o overvoltage. A teraz zobaczmy jeszcze sobie TDR. No i dla TDR mamy już informację inną, że mamy ograniczenie stałoprądowe, ale until will high cap after 3 seconds, czyli high cap oznacza czkawkę. Można tak powiedzieć, że zasilacz dostał takiej czkawki i to widzieliśmy, że TDR podawał zasilanie i przerywał, podawał i przerywał, czyli próbkował i stąd te piski w zasilaczu i później badał, kiedy ten stan zwarcia ustąpi. Po usunięciu awarii zasilacz podnosi się automatycznie, także tak to wygląda, jeśli chodzi o zasilacze TDR 240. Także ten test pokazał, że właściwie w mojej ocenie kompletnie przy zastosowaniu takich zasilaczy kompletnie nie potrzebujemy zabezpieczania strony wtórnej przed przeciążeniem lub też przed zwarciem. Także zasilacze mają wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i tak naprawdę nie ma kompletnie żadnej potrzeby, żeby stosować jakieś dodatkowe zabezpieczenie strony wtórnej. Także przed nami ostatni test, czyli sprawdzenie, jak zachowują się zasilacze spięte równolegle. Załóżmy, że mamy właśnie 4 paski LEDowe i okazało się, że zasilacz, który tutaj mamy, jest za słaby, no bo mamy jeden zasilacz i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Uruchamiamy jeden pasek, drugi pasek, widzimy przy trzecim pasku już przekraczamy dopuszczalny prąd maksymalny dla tego zasilacza, przy czwartym już dalej się nic nie zmienia w prądzie, bo ogranicznik prądowy już działa i tak to wygląda. Więc postanowiliśmy dokupić drugi taki sam zasilacz, czyli zamiast wymienić ten zasilacz na większy, kupiliśmy drugi taki sam, żeby spiąć je równolegle, żeby razem uzyskać jeden zasilacz o mocy 300 W. Najpierw przede wszystkim ustawmy takie samo napięcie wyjściowe. To jest podstawa, żeby dwa zasilacze spiąć równolegle, no to napięcie na wyjściu musi być takie samo. 23,99, dobra. Teraz wyłączymy tu zasilanie i włączymy ten zasilacz. Jak tutaj wygląda sytuacja? Tu mamy 23,94. Za mocno. Tak jak wspominałem wcześniej, ta regulacja jest bardzo ciężka, żeby to idealnie ustawić. Myślę, że nic lepiej nie będzie. Mamy 24 V tutaj. Wyłączymy i sprawdźmy jeszcze raz tutaj. I tutaj mamy też. O! No myślę, że jest w miarę dobrze. No już lepiej chyba ustawić się tego nie da, więc teraz uruchomimy oba zasilacze razem. Widzimy, że mamy 24 V, oba zasilacze są włączone, więc uruchamiamy wszystkie 4 paski. No i faktycznie widzimy, że tu już osiągnęliśmy większy prąd, mamy 10,28 A, więc to jest suma prądów z obu zasilaczy. Ale zobaczmy, jak to wygląda dla pojedynczych zasilaczy. No i sprawdźmy sobie ten zasilacz, zobaczmy. Tutaj mamy 3,56.
Widzimy 3,60. A zobaczmy sobie ten zasilacz, a tutaj mamy 6,69. Także widzimy, już wyłączę zasilanie, widzimy, że prąd nie rozkłada się równomiernie na obu zasilaczach, pomimo tego, że ustawiliśmy właściwie idealnie napięcia wyjściowe na 24 V, no to tutaj w tym zasilaczu mieliśmy maksymalny prąd, natomiast w tym zasilaczu mieliśmy resztę, że tak powiem, z tego prądu, który był potrzebny. Także tutaj było 6,25 jest na maksa, więc przekroczyliśmy trochę, było ponad 6,25, a tutaj mieliśmy około 4 amperów. Także no niestety podczas długiej pracy w takim trybie ten zasilacz niestety ulegnie szybkiej degradacji, a ten jeszcze troszkę będzie pracował. No niestety, gdy kupimy za słaby zasilacz, no to rozwiązanie w postaci dokupienia drugiego zasilacza i spięcia ich równolegle nie jest dobrym pomysłem, więc w takiej sytuacji powinniśmy wymienić zasilacz po prostu na mocniejszy, taki, który jest w stanie obsłużyć te 4 paski. No chyba że mamy możliwość rozpięcia tych obwodów i podłączenia ich osobno, czyli na przykład 2 paski do jednego zasilacza, 2 paski do drugiego zasilacza i wtedy jak najbardziej taka sytuacja jest dopuszczalna. Natomiast większy odbiornik spięty na 2 zasilaczach równolegle, no to nie jest po prostu dobry pomysł i takich rzeczy nie powinniśmy robić. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca tego materiału. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego materiału mnóstwo informacji związanych zarówno z doborem zasilaczy, jak i doborem przewodów, sposobem rozprowadzania tych przewodów i podłączania ich do pasków LEDowych. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Na koniec dodam, że jeśli skorzystacie z usług firmy Elmark Automatyka, to otrzymacie nie tylko dostęp do setek produktów związanych z automatyką, dostęp do kilkudziesięciu producentów, których Elmark jest autoryzowanym dystrybutorem, ale również otrzymacie przede wszystkim profesjonalny serwis gwarancyjny, gdzie możecie sprawdzać na bieżąco stan gwarancji Waszych urządzeń, możecie sprawdzać na bieżąco stan napraw serwisowych i tak dalej. Otrzymacie również dostęp do mnóstwa szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i szkoleń online oraz mnóstwa darmowych webinarów, które można sobie obejrzeć i dokształcić się z różnych dziedzin automatyki, a także wchodząc na stronę www.elmark.com.pl możecie skorzystać z Centrum Wiedzy, gdzie znajdziecie setki artykułów, które można sobie poczytać, przejrzeć, chociażby możemy wybrać producenta, Minwell, przefiltrować i mamy tutaj wszystkie artykuły związane z zasilaczami Minwell. Między innymi są pytania i odpowiedzi, gdzie można znaleźć wiele przydatnych informacji o funkcjonowaniu zasilaczy LED oraz ładowarek, jak chociażby omawiane w filmie typy zabezpieczeń zasilaczy. W Centrum Wiedzy znajdziecie wiele różnych przydatnych treści związanych z automatyką, także szczerze polecam i zapraszam Was serdecznie do skorzystania z usług firmy Elmark Automatyka. Także w tym materiale to wszystko. Zapraszam na zpe24.pl, gdzie ostatnio opublikowałem mój pierwszy autorski artykuł dotyczący polskich norm, także zapraszam serdecznie do lektury, zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu oraz do odwiedzenia moich profili na mediach społecznościowych. A jeśli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny, to postaw mi kawę na Buy Coffee. Tymczasem zapraszam do obejrzenia jednego z poprzednich filmów na moim kanale, który wyświetli Wam się za chwilę. Trzymajcie się, cześć!